Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Zakrzewski i miałem okazję udzielić głosu w dziejach Korinis. Krzysztof Zakrzewski to prawdziwa legenda świata polskiego kina i dubbingu. Weteran scen największych polskich i warszawskich teatrów, między innymi Teatru Nowego, Ateneum oraz Komedia. Swojego głosu udzielał przy największych produkcjach studiów DreamWorks, Disney oraz Pixar, jak chociażby Gdzie jest Nemo. Udzielał go też we wszystkich największych grach RPG, od Skyrima aż po Dragon Age. W Gothicu III podkładał on głos między innymi Thialfowi, przywódcy klanu Młota w Nordmarze. Orkowie zajęli naszą kopalnię z piecem. Duma naszego klanu spoczywa w rękach tych włochatych sukinsynów. Nasi przodkowie przewracaliby się w grobach, gdyby się o tym dowiedzieli. Poza tym, wszyscy doskonale pamiętają jego niesamowitą kreację krasnoludzkiego bankiera Vivaldiego w Wiedźminie I. Od razu krasnoludzie! Od pierwszego słowa segregacja rasowa! Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto! Wyzima! Wszystko dla ludzi, nic dla nas! Postacie z Wiedźmina II i III? Borzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyje przegoni. Oho. Czy rolę w grze Bard's Tale? Zamieszaj w beczce słodu i chmielu sypnij w połowie. Od tego smarowania rozjaśni ci się w głowie. Ponieważ jest on w ścisłej czołówce najlepszych polskich aktorów głosowych, nie mogło go zabraknąć w obsadzie dziejów Korinis. To bardzo dawno temu było. Oczywiście wtedy najważniejszą rzeczą był dla nas teatr. Nikt z nas nie poszedłby grać gdziekolwiek, do filmu czy do telewizji, jeżeli musiałby zawalić teatr. Teatr był najważniejszy. A poza teatrem bywały różne zajęcia i któregoś dnia spotkałem się ze świętej pamięci starszą panią Aleksandrowicz i pojechałem do niej do dubbingu i żeśmy tak zaczęli współpracę, która się dosyć dobrze rozwijała. Wtedy, kiedy myśmy zaczynali tę pracę w dubbingu, to sklejka była na takiej pętli i chodziła w kółko. I to było cyk, 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 cyk. No i tam pomału szła raz, drugi, trzeci. Dzisiaj jest to robione 5 czy 10 razy szybciej. Do dzisiaj nie wiem, czym to się je, jak gdyby. Znaczy mam świadomość, kiedy jest lepiej, kiedy jest gorzej, na czym można wygrać, czy na tym, żeby szukać temperamentu tej postaci. No ale tak, szukaj temperamentu, w strusiu pędzi wiatrze, nie? Trudno. Narada w środku nocy? Toż to skandal, arcymistrzu. Ten diabelny Rigaldo nie ma za grosz wstydu. Były takie śmieszne, zdarzały mi się rzeczy. Byłem świadkiem castingu. Rzecz się nazywała Potwory i spółka. Przyszło kilka koleżanek, kilkoro dzieci, dziewczynek. No i cały czas szukają i albo te starsze panie zdecydowanie nie pasowały, a dzieci miały jakieś opory dziwne. I na to wszystko po tym przerobieniu tych kilkunastu osób nieopatrznie powiedziałem, że to musi być małe dziecko, ja to bym tu moją córkę przyprowadził. Na co Joasia, reżyserka Wizmur, natychmiast jutro tu masz, też jesteś z dzieckiem. Przychodzę z dzieckiem, dziecko ma 4 lata, jest tak obsmarkane, przeziębione, ale ma takie coś w głosie, że aż się nie chce wierzyć. Z tym zatkanym nosem, z tym wszystkim. Joasia posadziła tą moją przed pulpitem, mikrofony ustawili, mówi, proszę bardzo, zaczynamy. No tak, zaczynamy, pamiętaj, Weronika, że masz powiedzieć kotek.
Tak, a w słuchawce ma Kitty. No dobrze, zaczynamy. Kotek? Nie. Kitty. Ale Weronika, masz powiedzieć kotek. A tu ma w słuchawce ma Kitty. Dobrze, dobrze. Kitty. Chryste, Panie. Joasia, która słynęła z niedelikatnego języka, przyleciała, mówi: patrz, patrz, cholera, co tu masz napisane? K-O-T-E-K. Jasne? Kotek. Ja mówię: Joasia, ona miała 4 lata, ale ona nie czyta. No tak. I wywaliło się wszystko, ale jednocześnie, ponieważ Joasia była wspaniałym reżyserem, wymyśliła sposób, jak to zrobić bez tego kotka w uchu i udało się. I rzeczywiście film został znakomicie zrobiony. I najśmieszniejsza rzecz, pojawił się nowy gatunek. Pojawiły się gry. To było dziwne, bo nikt z nas żadnego doświadczenia w grach nie miał. Także jak przyszedł czas na robienie gier, byliśmy w pewnym sensie, taka grupa ludzi, która była w dubbingu częściej, byliśmy przygotowani na tę pracę. I szła ona szybko. Co prawda zdarzały się sytuacje koszmarne, no ale to był ten początek. Ja byłem obsadzany z reguły, tak jak w kreskówkach, żołnierzy, policjanty, złodzieje to były tam, gdzie się często przewijałem. Nie narzekam, choć destylatornia coś mi szwankuje. Przydałby się alembik i kociołek przeczyścić, bo śmierdzą podejrzanie. Twój ojciec dawno u mnie nie był. Chciałem wam powiedzieć, że w tym projekcie gram rolę bibrownika Bolca. Taki alkoholik, gorzelnik. O, bliska mi postać. Sprowadzam kłopoty nie tylko na siebie, ale na bliskie wszystkie mi osoby i całą osadę. Ale to jest fajna zabawa. Życzę wam wszystkim, abyśmy spotykali się coraz częściej z prawdziwie profesjonalną, jak gdyby profesjonalnym traktowaniem dubbingu. Dziękuję wam bardzo, wszystkim chłopakom, którzy tutaj robią tę pracę, też bardzo dziękuję. Jesteście perfekcyjni, znakomici, wierzę, że wam to wszystko dobrze pójdzie. Życzmy sobie dobrych dubbingów, życzmy sobie pięknych kreacji, no i róbmy to, bo to warto. Pozdrawiam wszystkich fanów Gotika i dodatku Dzieje Korinis. I niech Innos zawsze ma was w swojej opiece. Ja żegnam się z państwem. Do zobaczenia.